Cześć kochani, kontynuujemy dzisiaj fryzury dla włosów do ramion. W ostatnim odcinku pokazywałam Wam prostą fryzurę na wesele dla takich właśnie włosów, a dzisiaj zrobimy sobie 4 fryzury z warkoczami. Zacznę od tego, że włosy przy nasadzie posypię pudrem do stylizacji, dlatego że włosy mojej modelki są dosyć śliskie, są proste, a kiedy posypiemy je pudrem, będą bardziej podatne na stylizację, łatwiej będzie tą fryzurę utrzymać i łatwiej będzie ją zrobić. Także jeśli Wasze włosy są śliskie i proste, polecam Wam też takiego pudru użyć. Może być równie dobrze suchy szampon. Jeśli macie włosy kręcone, matowe, to nie jest wtedy konieczne. Teraz rozprowadzę dobrze puder u nasady, zrobimy taki masaż głowy. Dzięki temu puder dobrze się rozprowadzi. No i teraz już możemy zabierać się za czesanie. Zrobimy sobie dzisiaj fryzury z warkoczami. Chcę Wam pokazać, że na krótkich włosach warkocze również są fajne, mogą być trwałe i są możliwe jak najbardziej, więc zacznijmy od 2 warkoczy francuskich. Zrobimy sobie warkocze francuskie, czyli klasyczne, dobierane, takie pełne objętości, fajne, luźne i jednocześnie bardzo trwałe. Także dzielę sobie włosy na pół, przedziałkiem przez środek głowy. Jedną połówkę sobie podpięłam i zaczynamy od lewej strony. Wybieram cieniutkie pasmo włosów tuż nad czołem, dzielę je na 3 i zaczynam zaplatać warkocz francuski. Jeśli nie wiecie, jak zapleść warkocz francuski, to jest podstawowy warkocz dobierany. Teraz wyświetli Wam się w rogu ekranu link do tutorialu. Tam możecie sobie zajrzeć, krok po kroku ten warkocz francuski przerobić i wtedy wróćcie tutaj do tej fryzury. Ja już tutaj nie będę Wam tak dokładnie i powoli pokazywała, bo tych fryzur na dzisiaj trochę mamy. W każdym razie, co jest ważne w przypadku tej fryzury, dobieramy cieniutkie pasemka. Zaplatamy warkocz z cieniutkich pasm, on wtedy będzie trwały. I jest to właśnie najlepszy sposób dla krótkich włosów. Nie dobieramy grubych pasm, nie chcemy, żeby ten warkocz był luźny. Objętości będziemy mu nadawać na koniec w inny sposób. Na razie zaplatamy ciasno i dobieramy naprawdę cieniutkie pasemka. Na szybko jeszcze powiem Wam, na czym polega warkocz francuski. Być może, jeśli macie jakiekolwiek pojęcie, chcecie tylko sobie przypomnieć. Jest to warkocz dobierany, w którym poszczególne pasma przekładamy jedno nad drugim. Zawsze nad środkowym. Skrajne pasma jedno za drugim. W przeciwieństwie do holenderskiego, w którym przekładamy pasma pod spodem, ale do tego dojdziemy za chwilę. Na razie zostajemy przy warkoczu francuskim. Zaplatam go sobie aż do samego końca, ze wszystkich włosów, jakie mam teraz luźne i związuję gumeczką nad karkiem. No i teraz właśnie jest ten moment, kiedy możemy sobie dodać objętości temu warkoczowi. Wyciągamy te poszczególne pasma do góry. On jest zapleciony ciasno, dzięki temu wiemy, że on będzie trwały, nie rozleci nam się, jeszcze za chwilę dodatkowo go utrwalimy, więc spokojnie możemy te pasma wyciągać. Jeśli nie macie wycieniowanych włosów, śmiało wyciągajcie sporo. Jeśli macie wycieniowane, wyciągajcie je delikatnie, po to, żeby te wycieniowane włosy nie wyszły z warkocza. Też dzięki temu pudrowi, którego użyłyśmy na początku, ten warkocz jest bardziej stabilny i te pasma łatwiej można wyciągać, żeby nadawać sobie tutaj tej objętości. Także puder czy suchy szampon to jest naprawdę fajna opcja dla krótkich włosów przy wszelkich fryzurach, zresztą nie tylko dla krótkich. Przy krótkich włosach mamy te nieszczęsne baby hair na karku, które najczęściej są na tyle krótkie, że nie da się je włączyć we fryzurę, więc najczęściej po prostu zbieram je, zwijam w ślimaczkę albo wokół własnej osi po prostu, czy zwijam na palcu i przypinam wsówką pod fryzurą tuż nad karkiem, czyli tutaj chowamy sobie pod warkoczem te babyki i upinamy je wsówkami. Zresztą tak naprawdę wcale nie musicie tego robić, bo one jak zostaną sobie luzem, to też jest takie urocze i mogą sobie swobodnie na tym karku dyndać. Dobra, nasz pierwszy warkocz jest już w zasadzie gotowy. Możemy teraz zabrać się za drugą stronę i zrobimy tam dokładnie to samo. Czyli po prostu zapleciemy sobie warkocz francuski, zaczynając od samego czoła. Wybieramy cieniutkie pasemka, dobieramy cieniutkie pasemka i zaplatamy ciasno.
Ok, mamy już nasze 2 warkocze, teraz związuję ten drugi tak samo gumeczką jak ten poprzedni i za chwilę jeszcze zwiążę je razem, żebyśmy zakończyły sobie tą fryzurę po prostu kucykiem. Ale najpierw też dodajemy jeszcze sobie objętości, tak jak przed chwilą robiłyśmy to po lewej stronie, czyli wyciągam wszystkie pasma po kolei do góry, trochę na boki. Dzięki temu też trochę ukryjemy ten przedziałek, który jest po środku i zobaczcie, że ta fryzura wygląda na taką dosyć luźną, objętościową, a jest naprawdę trwała. Jeszcze dodatkowo utrwalimy sobie te warkocze właśnie tak wpinając wsówki gdzieniegdzie pomiędzy splot, czyli w środek, sam środeczek warkocza pomiędzy jednym i drugim pasmem wpinamy wsówkę, ona wtedy nie będzie widoczna, będzie można ją ukryć między pasmami, a warkocz będzie naprawdę super trwały, więc szczególnie jeśli macie włosy wycieniowane, to jest coś, co powinnyście zrobić, żeby te warkocze przetrwały jak najdłużej. Wpinamy po prostu wsówki w środek warkocza i w ten sposób utrwalamy go na maksa. Ja tutaj zrobię to tylko w kilku miejscach, bo tak naprawdę nie mam potrzeby utrwalania tego warkocza jakoś super solidnie. Moja modelka nie ma wycieniowanych włosów, więc nawet i bez tych wsówek te warkocze świetnie by się trzymały. Zakończam fryzurę po prostu kucykiem i tyle. Dobra, przechodzimy do drugiej fryzury. Tym razem dla porównania zrobimy sobie 2 warkocze holenderskie. Od razu zobaczycie tą różnicę, na czym polega między właśnie warkoczem francuskim i holenderskim. Te warkocze są bardziej trwałe niż warkocze francuskie, ale troszkę mniej objętościowe. Zaczynam tak samo jak poprzednio, czyli dzielimy sobie głowę na pół i od lewej strony zacznę zaplatanie. Tak samo jak wcześniej wybieram sobie cienkie pasmo włosów tuż nad czołem, dzielę je na 3 części. I teraz warkocz holenderski polega na tym, że poszczególne pasma przekładamy pod spodem, jedno pod drugim. Też teraz odsyłam Was do tutorialu, link pokażę Wam się właśnie w rogu ekranu, zostawię go też w opisie filmiku. Tam zobaczycie sobie szczegółowo ten tutorial, a ja tutaj pokażę tak z grubsza. Zobaczcie, że przekładam poszczególne pasma pod spodem, czyli skrajne pasma przekładamy pod środkowym na zmianę, za każdym razem dobierając do nich troszeczkę luźnych włosów. I tutaj też ważna jest ta zasada, żeby dobierać naprawdę cienkie pasemka, dzięki temu ten warkocz będzie bardzo trwały, no i będzie też ładnie wyglądał. Ten warkocz na pewno wygląda ładniej, jeśli dobieramy cienkie pasemka. Za chwilę zobaczycie lepiej, jak wygląda to dobieranie pod spodem, dlatego że teraz tutaj przy skroni ja troszkę zasłaniam sobie światło. Zaraz jak zejdę niżej, zobaczycie ładniej, jak ten splot wygląda. Zobaczcie, już widać, że ten warkocz jest wypukły i jest dosyć mocno, ciasno zapleciony. Ja generalnie w przypadku długich włosów zawsze takie warkocze holenderskie sobie rozciągam na boki, po to, żeby one nabrały objętości. Ale w przypadku krótkich włosów lepiej jest ich nie rozciągać, dlatego że wtedy tracimy ich stabilność. Te krótkie włosy, szczególnie kiedy są wycieniowane, rozciągając ten warkocz możemy sobie je niechcący wyciągnąć ze splotu, no i ta fryzura nam się po prostu rozpadnie. A one bez rozciągania również wyglądają bardzo fajnie, więc tutaj przy krótkich włosach raczej zostawiłabym je właśnie bez rozciągania. Zobaczcie, tutaj widać dobrze, jak poszczególne pasma przekładam pod spodem, jedno pod drugim, raz z jednej strony, raz z drugiej strony, przekładam skrajne pasma pod środkowym, dobieram trochę luźnych włosów i przechodzę do drugiej strony i powtarzam to samo, to samo, to samo, to samo, aż do końca. I tu sobie zapleciemy tak samo jak poprzednio, dopóki nie skończą nam się luźne włosy do dobierania. No i teraz tak jak poprzednio, teraz zwiążę sobie ten warkocz gumką i przejdę do drugiej strony, żeby powtórzyć tam dokładnie tą samą czynność, ten sam warkocz. Znowu zaczynam sobie od czoła, wybieram 3 cieniutkie pasemka i zaplatam warkocz holenderski.
No i dobra, wszystkie włosy mamy już związane, zaplecione, teraz znowu związujemy nasz warkocz gumką i ja sobie połączę oba te warkocze za pomocą jakiejś fajnej, ozdobnej spinki. W przypadku tej fryzury nie mamy potrzeby upinania dodatkowego tych warkoczy wsówkami. One są ciasne, same w sobie są stabilne, mocno się trzymają, więc fryzura jest w tym momencie już gotowa. Ok, teraz zrobimy sobie dla odmiany coś do rozpuszczonych włosów. Fryzurkę, która pozwoli nam ujarzmić grzywkę i sprawi, że włosy nie będą leciały do oczu. Robię sobie przedziałek na boku i będziemy zaplatać z tej strony, gdzie jest więcej włosów. Wybieram sobie takie dosyć spore, dosyć grube pasmo właśnie z grzywki nad czołem. Dzielę je na dwie części i będziemy zaplatać kłosa dobieranego jednostronnie. Znowu, jeśli nie wiecie, jak zaplatać klasycznego kłosa, odsyłam Was teraz do tutorialu, link pojawi się w rogu ekranu. Jeśli już wiecie, jak wygląda klasyczny kłos, no to tutaj zaczynamy go zaplatać, czyli dzielimy włosy na dwie części, z każdej z nich raz po raz z każdej z nich wybieramy cienkie pasemko włosów, które dodajemy do części przeciwnej, ale uwaga, tutaj z prawej części z prawej strony będziemy dobierać luźne włosy, tak jak teraz zobaczcie. Dobieramy luźne włosy, a z lewej strony przekładamy bez dobierania. Znowu z prawej przekładamy cienkie pasemko, dobieramy trochę luźnych włosów, a z lewej przekładamy bez dobierania. I tak postępujemy na całej długości tej fryzury, w zasadzie nie na całej długości, dopóki nie dojdziemy do ucha. Czyli w tym momencie jeszcze dobieram z prawej strony, z lewej bez dobierania. I teraz już zaplatam no może jeszcze raz sobie dobierę. Dobra. Z lewej bez dobierania i teraz już tak samo z prawej bez dobierania do samego końca. Zaplatamy już po prostu klasyczny kłos, czyli z każdej z dwóch części wydzielamy cieniutkie pasemko i przekładamy górą do części przeciwnej. Dzięki temu ten kłos ma bardzo fajną taką strukturę, bardzo fajnie wygląda od góry, tam gdzie te pasemka nie były dobierane, a jednocześnie zabiera nam włosy z przytwarzy, żeby one nie leciały na oczy, one są ujarzmione i ta fryzura jest bardzo wygodna. Zobaczcie, teraz porozciągam sobie jeszcze te pasemka kłosa z tej strony, gdzie nie był dobierany. Dzięki temu podkreślamy bardzo ładnie ten splot i dodajemy mu objętości. Na koniec związuję sobie tego kłoska gumką, standardowo porozciągam sobie jeszcze go na tyle, na ile się da, żeby miał fajną objętość i końcówkę, uwaga, chowamy pod włosami. Rozdzielamy sobie włosy z tyłu głowy, chowamy końcówkę pod spód i przypinamy wsówką. I to wszystko. Grzywka jest fajnie ujarzmiona, ale zobaczcie, jaka efektowna to jest fryzura. Możemy jeszcze wyciągnąć sobie właśnie trochę włosy nad czołem, żeby tutaj dodać objętości, bo tutaj nie jest fajnie, jeśli fryzura jest płaska w tym miejscu. Ale to już po zaplecieniu kłosa. No i mamy. Kolejna fryzura zrobiona. Przechodzimy do fryzury numer 4. Tutaj znowu wrócimy sobie do dwóch warkoczy. Kolejna propozycja to będą warkocze liny. Bardzo podobnie jak robiłyśmy poprzednio, przedziałek po środku głowy i robimy dwa takie same warkocze. Tutaj wybieramy dwa pasma włosów i przekładamy pasmo, które jest bliżej twarzy nad pasmem, które jest dalej twarzy. Za każdym razem. Zobaczcie. I za każdym razem do tego pasma dobieramy trochę luźnych włosów. Czyli pasmo, które jest bliżej twarzy, dobieram do niego trochę luźnych włosów i przekładam je nad drugim pasmem. I znowu pasmo, które jest niżej, dobieram do niego luźne włosy i przekładam górą nad sąsiednim pasmem. I dalej tak samo. Do pasma, które jest niżej, dobieramy trochę luźnych włosów i przekładamy górą nad sąsiednim pasmem. Żeby ten skręt był fajnie podkreślony, możecie te pasma w międzyczasie lekko skręcać wokół własnej osi. Zanim przełożycie jedno nad drugim, delikatnie skręcamy je wokół własnej osi. Ale to nie jest jakieś super konieczne. No i tak samo związujemy gumką wtedy, kiedy już nie mamy włosów do dobierania. Te nieszczęsne babyki, które wypadają na karku, oczywiście podepnę sobie wsówką. I teraz powtarzamy to samo z drugiej strony. To jest dobierany warkocz sznur, czy też warkocz lina. On też już pojawiał się niejednokrotnie w moich tutorialach, także jeśli śledzicie kanał czy vloga, na pewno już znacie ten splot. Więc na szybko teraz tylko zaplecimy sobie z drugiej strony to samo. Te warkocze również są bardzo stabilne i bardzo trwałe i nie mamy potrzeby dodatkowego ich utrwalania wsówkami. Możemy sobie za to też powyciągać je przy nasadzie, żeby dodać tym włosom objętości, żeby ta fryzura nie była taka ulizana.
Jestem ciekawa, który z tych typów warkoczy podoba Wam się najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, który najbardziej przypadł Wam do gustu. No i mamy naszą kolejną fryzurę. Możemy się zabierać za ostatnią fryzurkę. To znowu będzie sposób na ujarzmienie grzywki, bardzo podobny do poprzedniego, ale tym razem zrobimy sobie kłos holenderski, czyli jakby kolejny stopień trudności, kłos przekładany pod spodem. Wybieramy sobie cienkie pasmo włosów przy przedziałku. Dobrze też, żeby ten przedziałek był na boku i czeszemy tam, gdzie włosów jest więcej. Dzielimy pasmo na dwie części i jak w kłosie standardowym wydzielamy sobie cienkie pasemko z brzegu pierwszej z nich. Przekładamy je pod spodem i dokładamy do sąsiedniego pasma. Z drugiej strony to samo. Wybieramy cienkie pasemko z brzegu naszego pasma i przekładamy je pod spodem, dobieramy je do pasma sąsiedniego. I kontynuujemy to samo, tylko teraz będziemy dobierać, czyli cienkie pasemko wydzielamy z brzegu, dobieramy do niego trochę luźnych włosów i pod spodem przekładamy je, dobieramy do pasma sąsiedniego. I to samo z drugiej strony. Wybieramy cienkie pasemko, przekładamy pod spodem, dobieramy do niego trochę luźnych włosów i dokładamy to wszystko do przeciwnego pasma. Być może tutaj nie widzicie tego dosyć wyraźnie. To jest tutorial taki bardziej na szybko, dlatego że mamy tu więcej fryzur naraz, więc odsyłam Was do tutorialu do kłosa holenderskiego, gdzie zobaczycie sobie dokładnie ten splot krok po kroku z bliska i będziecie mogły się go na spokojnie nauczyć. Więc jeśli jeszcze kłos holenderski nie jest Wam dobrze znany, wróćcie sobie tam, teraz link macie w rogu ekranu, przejdźcie powolutku ten tutorial, no i wróćcie wtedy do tej fryzury. Kontynuujemy sobie z tym kłosem do samego końca. Całą tą wydzielaną partię włosów nad uchem zaplatamy w kłos. Zrobimy sobie taką jednostronną opaskę z tego kłosa. Teraz już nie mam w zasadzie czego dobierać. Zostawiłam kilka pasm luźniejszych nad uchem, bo to wygląda fajnie, kiedy ta fryzura nie jest taka całkiem ulizana. Ale nie będę już więcej dobierać i tego kłosa zaplatam sobie po prostu aż po same końce, klasycznie, bez dobierania. No i w międzyczasie oczywiście rozciągamy go na boki. Zobaczcie, jak ten kłos dopiero teraz właśnie fajnie wygląda. Kiedy się go porozciąga, on nabiera tej objętości i wygląda naprawdę super. Także śmiało rozciągajcie go na boki. Jeśli macie wycieniowane włosy, no to troszkę, może nie tak śmiało, trochę uważajcie z tym rozciąganiem, ale troszeczkę zawsze można go porozciągać. Jak Wam wyjdą jakieś małe włoski z tego kłosa po bokach, to wystarczy je podpiąć pod spodem wsówkami, schować te wsówki pod warkoczem, pod naszym splotem i tak sobie właśnie podpiąć te krótkie włoski, które wyszły. No i dobra, kiedy mamy już naszego kłosa, teraz podpinam go wsówką nad karkiem pod włosami. I to wszystko. Fryzura gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się niedługo w kolejnym tutorialu.